Dzień dobry, witajcie. Bezpieczne prowadzenie pojazdów uzależnione jest również od sprawności psychofizycznej kierowcy. Kierowanie samochodem wymaga od kierowców różnych umiejętności, w tym postrzegania, podejmowania decyzji i zdolności motorycznych. Ponadto często wymaga długotrwałej, wytężonej uwagi i koncentracji na bodźce zewnętrzne. Jednym z negatywnych efektów, z którym muszą radzić sobie kierowcy, choć nie tylko, jest niedobór snu. I o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Skutkiem nieustannego stresu jest często rosnące zmęczenie, które zwiększa prawdopodobieństwo wypadku komunikacyjnego. Zaledwie 4 godziny snu zamiast 8 zwiększają ryzyko wypadku 11-krotnie. Szacuje się, że aż 30% śmiertelnych wypadków drogowych jest spowodowanych właśnie zmęczeniem kierowcy. Co ciekawe, w grupie ryzyka są głównie kierowcy młodzi, poniżej 30 roku życia. Około 40% wypadków związanych ze snem dotyczy samochodów dostawczych, a w grupie największego ryzyka są również mężczyźni poniżej 30 roku życia. Niestety dość trudno jest obiektywnie ocenić własny poziom zmęczenia. Z tego względu jest to dość często bagatelizowane. Problem dotyczy w dużej mierze kierowców kategorii B, jeżdżących w transporcie międzynarodowym, rzadziej krajowym, ze względu na chociażby brak tachografów i kontroli czasu pracy. Choć ma to się już niedługo zmienić. O zmęczeniu mówiłam już w kilku materiałach. Tu macie link do playlisty. Kierowcy, wykonując swój zawód, żyją jednak według innego zegara, którym jest ten odmierzający czas pracy kierowcy. Trackerzy nie chodzą spać, kiedy się ściemnia i nie budzą o świcie. Oni są wtedy często już w trasie. Doba nie ma więc 24 godzin, tylko jest to czas jazdy, pracy, przymusowy odpoczynek. Jeśli kierowcy kończy się odpoczynek o 2 rano, to wsiada i jedzie. Można spróbować ugryźć temat snu u kierowców przez pryzmat wpływu pracy zmianowej na sen. Ten negatywny wpływ jest tutaj związany z nieodpowiednimi porami ekspozycji na światło. A światło ma największy wpływ na utrzymanie prawidłowego rytmu okołodobowego. Kiedy pracuje się na zmiany, to wtedy, kiedy ilość światła jest największa, to trzeba iść spać i to utrudnia. A kiedy trzeba być w nocy aktywnym, to mały dostęp do światła jednak promuje sen. Taka typowa praca zmianowa w przypadku kierowców może dotyczyć np. taksówkarzy jeżdżących nocą, a śpiących za dnia. Rytm okołodobowy jest regulowany przez hormon melatoninę. Powstaje ona przede wszystkim w szyszynce, siatkówce, przewodzie pokarmowym i szpiku kostnym. W każdej komórce organizmu ludzkiego znajdują się odpowiednie receptory melatoninowe. Hormon ten, syntetyzowany w szyszynce, jest szybko i pulsacyjnie wydzielany do krwi oraz do płynu mózgowo-rdzeniowego. I tą drogą dociera do narządów oraz tkanek całego organizmu. I teraz, jak to się ma do pracy zmianowej, nieregularnej? Ano ma się tak, że narażenie na światło w nocy hamuje wydzielanie melatoniny i w ten sposób można przesuwać fazy rytmu okołodobowego. W organizmie ludzkim synteza melatoniny jest największa między godziną 2 a 4 w nocy, a najniższa w ciągu dnia. Podstawowym regulatorem wydzielania melatoniny jest cykl światło-ciemność. Melatonina jest produkowana w rytmie okołodobowym, z wysokimi poziomami w nocy, w ciemności i niskimi w dzień. Stąd też nazwa tego hormonu jako hormon ciemności, hormon nocy czy snu. Hormon ten będzie więc odgrywał ważną rolę w regulacji biologicznego rytmu okołodobowego. U człowieka w takich standardowych warunkach oświetlenia początek wydzielania melatoniny zwykle następuje około godziny 21-22. Najwyższe jej stężenie w osoczu hormon ten osiągnie pomiędzy 2 a 4, a wydzielanie ulega zahamowaniu około 7-9. Fotoreceptory siatkówki oka nie odbierają jedynie naturalnych bodźców świetlnych, musimy o tym pamiętać, ale również te pochodzące ze sztucznych źródeł, jak żarówki, monitory, komputery czy telefony komórkowe. Dlatego tak często w dzisiejszych czasach dochodzi do rozsynchronizowania tak naprawdę tego wewnętrznego zegara biologicznego, co skutkować może zaburzeniami snu i trudnościami w zasypianiu. Warto więc zastanowić się, w jaki sposób jest najlepiej zregenerować się po nocce. Rzeczywiście jest tak, że po nocce trudniej jest zregenerować organizm, zapewnić dobry jakościowo sen i odpoczynek.
Na pewno można sobie pomóc, na przykład zakładając okulary przeciwsłoneczne, jeżeli musimy dojechać do domu, tak? Warto zadbać o przewietrzenie miejsca, gdzie śpimy, zapewnienie odpowiedniej temperatury. Często mówi się o około 19 stopniach. O zasłonięciu okien. Warto wyłączyć wszelkie budziki, alarmy, wyciszyć telefon, tak aby nic nie przerwało nam tego wypoczynku. Można zastosować zatyczki do uszu, generatory białego szumu, można ubrać opaskę na oczy. Warto też unikać kofeiny 3-4 godziny przed planowanym pójściem spać. Niektórzy decydują się na suplementowanie preparatów z melatoniną albo stosują tak zwaną coffee nap, czyli po naszemu kawową drzemkę. To jest taki zabieg, który ma pozwolić w ciągu 20 minut doładować baterię lepiej niż zrobiłaby to sama kawa lub sama drzemka. Polega to na szybkim wypiciu, najlepiej espresso i niezwłocznym położeniu się spać właśnie na 15-20 minut, najlepiej z włączonym budzikiem. Kofeina, jak wiecie, nie działa natychmiast po wypiciu kawy, potrzebuje trochę czasu, by dostać się do krwiobiegu, a następnie do mózgu. Musi w nim też osiągnąć odpowiednie stężenie, by dać ten taki odczuwalny efekt. W praktyce zajmuje to około 15-20 minut. Dlatego zaleca się, by właśnie ta coffee nap tyle trwała. Wynika to po pierwsze z faktu, że w tym czasie nie zdążymy jeszcze wejść w fazę głęboką, nadal powinniśmy być w płytkiej fazie snu, z której wybudzenie jest łagodniejsze. Z kawowej drzemki można korzystać tak naprawdę o każdej porze dnia, należy jednak pamiętać, żeby nie robić jej później niż na 6 godzin przed snem, tym tak zwanym nocnym. I nie stosować zbyt często, bo co za dużo to niezdrowo. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.